Powiem Ci, Michał, że to jest bardzo fajne. Witam Cię, Pawle. Witam Cię, Michale. W takim duecie byliśmy, Tak. ale nie w takiej postaci, nie w tych Nie, miejscach. nie. Ja na ciągniku, Ty na maszynie. Jest to trochę dziwna Cześć. kierownica, ale to fajnie działa. Ci powiem, wygodnie się siedzi. Powiem Ci tak, czy ja znajdę sobie jakieś tu takie małe siodełko, chociaż tymczasowe? O, tu sobie przycupnę. Bardzo ciekawa propozycja. Trzeba przyznać, że eko jest odmieniane teraz na wiele sposobów. Nowe normy spalin, mniejsze zużycie paliwa, koszty środków ochrony roślin. A no to właśnie, wszystko... bardzo fajnie, żeś słuchaj wspomniał, że to eko to nie tylko normy spalin i tak dalej, gdzie to się przewija w samych ciągnikach, Tak. kombajnach, czyli Dokładnie. w pojazdach silnikowych. Dokładnie tak. Ale nade wszystko dzisiaj, jeśli chodzi o technologię uprawy. Tak, bo to jest coś, co inaczej, nawet w dotacjach będzie preferowane, że będą specjalne punkty za to, że ktoś weźmie pilnik, czyli będzie prowadził tą ekologiczną jak gdyby uprawę. Tu akurat mamy fajny taki model, to jest multicrop, cała seria. Będzie można zobaczyć w slajdzie wszystkie elementy, jakie można tutaj sobie doposażyć, bo to jest bardzo ważne. Bo ja powiem tak, że tu jest taki przykład. Bo to jest w ogóle z przeznaczeniem do warzyw, czy do buraka, czy do kukurydzy. Wszystkie uprawy międzyrzędowe. Aha. Nawet już też widziałem na filmach w niektórych krajach europejskich, że również nawet w zbożach zaczyna się to stosować Też. jako element, powiedzmy, pielący, czyli dbający o to, żeby to zachwaszczenie pola było mechanicznie. Tak czy tak musicie wjechać na pole. Czy wjadę opryskiwaczem, czy jadę tym, no to samo zużycie paliwa. Nie płacę za środek ochrony roślin, Jasne. a będę miał wypielone. A będzie wypielone, czyli chwastów, że tak powiem, się pozbywamy. A już widzisz, dzwoni klient, żeby kupić Powiem Ci tak, naprawdę. i ciągnik, i tego. I opłać. Spokojnie, po filmie, na wszystkie pytania odpowiemy. Nie ma Pod najmniejszego względem problemu. i specyfikacji, Dokładnie. i ceny, i wszystkiego. Dokładnie. Jakie będą pytania, nie? Jest tu też dosyć ciekawie, bo akurat siedzisz w tak zwanej strefie, że jest jedna gęsiostópka. A właśnie, bo tutaj rozumiem, jest inaczej. przykładowo pokazane wiele rozwiązań jakby na jednej Tu są ramie. akurat dwa rozwiązania. To jest jedną gęsiostópką. Do warzyw są bardziej płaskie, ale pozostałe elementy już mam nadzieję, żeście sobie przyjrzeli. Zresztą na stronie www.korbane.pl zakładka monosem, pielniki i to jest opisane. Ja rozumiem, że też tu różne wielkości będą tych redliczek. Dokładnie, skrajne, ekrany, gwiazdy, to tutaj jest tego całe mnóstwo. Czyli bym powiedział troszeczkę jak klocki Lego, że te maszyny, urządzenia to są będziemy konfigurować stricte pod tą swoją technologię uprawy i dokładnie. to, co uprawiamy w ogóle. Tak, nie? tu oczywiście mamy taką wersję powiedzmy manualną, że ktoś siedzi w tradycyjny sposób z kierownicą. Muszę ci się zapytać, ty kojarzysz, bo swego czasu jeszcze, ty na pewno pamięcią sięgasz, ja też jeszcze, bo dawniej, że tak powiem, jak tych środków było mniej, czy były mniej rozpowszechnione, mówimy o środkach ochrony roślin. Siła robocza też mniej kosztowała. Tak, to były tak zwane pielniki, czy opyłacze się to nazywa? Opielacze. Opielacze, pielniki. Tak. Tu jest dyskusja akademicka, co kto miał na myśli. Jasne. Było taka nawet polska firma z Jawora, która to produkowała. Bo powiem Ci, jak patrzę na to siodełko, na tę kierownicę, to troszeczkę jakby gdzieś tam sięgało, że tak powiem, jest. Lata 90. zabiły system środkami ochrony roślin, one stały się skuteczne, bardzo wygodne, jedno użycie, ekologia, nie ekologia, tudzież inne rzeczy, to jest dyskusja akademicka, my się w nią nie włączamy. Oczywiście promujemy, żeby była żywność jak najzdrowsza, ale bardzo ciekawe jest to, że warzywnicy muszą bardzo dbać, bo to są warzywa wykorzystywane w różnych przetworach dla dzieci, nie dzieci. Tutaj mamy całą ofertę i to jest bardzo istotne, żeby jak najmniej chemii stosować. Jasna sprawa, czyli tak naprawdę dzisiaj zwalczanie chwastów można dokonywać dwutorowo, nie? Z zasady, czyli środkami ochrony roślin, bądź tak naprawdę, czyli chemicznie, bądź tak naprawdę mechanicznie, do czego nam służą maszyny tego typu. Nie? Tak, nawet jakby kamera lekko poszła w bok, to już jest taka maszyna stoi w wersji, jeżeli dobrze pamiętam, kukurydzianej z podsiewaczem nawozów. A widzisz, bo można podsiewać nawozy. Czyli przy jednym przejeździe jakby mam
mamy likwidację chwastów tak jest i podsianie nawozów, bo nawozy azotowe dawkuje się w zależności od wydajności pola, jego zasobności i to warto, jak gdyby, no, skoro one tyle kosztują, direkt je stosować i taka możliwość jest. Ale tam już nie ma siodełka. Tam nie ma siodełka, tam to jest troszeczkę dowcipnie. Na takim, powiedzmy, mechanicznym automacie, nazwijmy to w ten sposób. Ale nie rozwijajmy za bardzo, bo my chcemy w ogóle zrobić taki cykl, to będzie kilka filmów, które będą w ogóle pokazywały ideę fix stosowania, tam pielników, tam będzie elektronika, tam będzie e-shopów się pojawi, nowe elementy doposażenia, które bardzo w ostatnich latach się zrobiły popularne. Czyli rozumiem, że maszyny jakby o zaczątku takim prehistorycznym, no bo tak chwasty zwalczano kiedyś, dzisiaj tak naprawdę i pod tym względem mechanicznym się bardzo, że tak powiem, to rozwinęło, to raz, ale nade wszystko pod względem sterowania, bo tak jak wspomniałeś, rozumiem, że tam jakieś systemy już jest pełen automatyzm. I systemy kamer i tak dalej, także tu żadnej kierowniczki tam nie używamy. Nie potrzeba, nawet można zgodnie z GPS-em jechać i to też nie ma problemu, tam też jest możliwość i podsiewania nawozów w tym systemie, także to jest już zupełnie inna epoka. Ale to tak jak wspomniałeś, w szczegóły wejdziemy podczas następnych spotkań. Tak jest, ale to jest cały taki zestaw, ja bym powiedział, nawet ogrodniczy, to jest raz. Drugie, dla mniejszych gospodarstw, gdzie mamy do czynienia, powiedzmy, z uprawą buraka, kukurydzy, coraz modniejszego słonecznika, przejdźmy, Michał, i pokażmy ciągnik. No bo słuchaj, coś to musi ciągnąć. Bo pielnik sam niestety nie pojedzie, słuchaj, nie? Mnie, powiem Ci tak, jechało się bardzo wygodnie. Ty też sobie siedziałeś, nie szedłeś za mną. Nie. Natomiast nie wiem, czy mniej, czy bardziej komfortowo. Ja tutaj sobie rzuciłem okiem, bo to jest nowy model. Tak, my żeśmy go witali na takich fajnych, dziwnych kołach. Tak, tak zwanych transportowych. Tak, nie? tak jak żeśmy obiecali, że będą koła właściwe, są koła właściwe. Są, mało tego, doposażone w odpowiednie obciążniki, żeby ten ciągnik był stabilny. Ten egzemplarz akurat tutaj... To jest taka bogatsza wersja. Tak, żeśmy go doposażyli tutaj w przedni tuz, z ramką do obciążników. Także, fenomenalna rzecz. Powiem tak, jak podczepiałem sam pielnik, mówię luz blues, ale później sobie mówię, tam wsiądzie Paweł. Mówię, tak, ale... Jasny gwint, ale zerknąłem, mówię, jest przedni tuz z obciążnikami, na pewno będzie to stabilne, będzie bezpieczne. Moi mili, oczywiście test mojej masy jest ważnym testem, ale przyznam się, że poza kadrem ciągnęli zapałki, kto będzie chciał, bo osoba nas kamerująca też ciągnęła zapałki, nie wygrała. I no taka jest prawda. Ale wracając nawet do przedniego tuzu, bardzo cenna rzecz, która się też w ostatnich latach wydarzyła. Ciągniki mają ekologiczne silniki, one są krótsze. I co się pokazało? Że nieraz te ciągniki, bez względu na markę, nagle, nawet jak mają obciążniki z przodu, to średnio wychodzi. I przedni tuz, który w gospodarstwach naprawdę ma zastosowanie, ogromne zastosowanie i można w wielu rzeczach zastosować. Bo nie tylko tutaj jest kwestia ustabilizowania całego zestawu, ale zamontowanie tutaj narzędzia, wały z przodu, czy wału, czy innych rzeczy. Jasna sprawa. Żeby była sprawa jasna, istnieją pielniki frontowe. Też. Tak, znaczy nie frontowe w sensie wojny, bo to nie o to chodzi, tylko tak zwane na przednim tuzie i wtedy operator widzi dokładnie, jak to jest. Taka jest też ewentualność, ale tu już nie będziemy tego rozwijali. To jest w ogóle dosyć ciekawy model, bo to jest taka moc atrakcyjna. Atrakcyjna i to jest ciągnik, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo oczekiwany, że tak powiem, wśród naszych klientów, nie? Bo to jest tak naprawdę ciągnik z najbardziej ciekawszych, że tak powiem, tych zakresów mocy, nie? Dokładnie tak, ale to jest to, co ja zawsze mówię. Rolnictwo to jest bardzo ciężka praca. Na powietrzu, zimno, chłodno, mokro i może to nie jest taki najważniejszy czynnik, bo oczywiście chodzi o moc, chodzi o parametry, ale ja zawsze zwracam uwagę na kabinę, bo tak, masz rację, dlatego ja coś, co jest godne uwagi. Dlatego ja też wspomniałem, jak żeśmy sobie tutaj podjeżdżali, bardzo komfortowo, oczywiście spora widoczność, kabina czterosłupkowa, do tego nawiewy, do tego klimatyzacja, ogrzewanie, także radyjko.
Te wszystkie już tam dźwignie od sterowania przekładniami, czy załączaniem przedniego napędu, czy dyferencjału, czy sterowanie podnośnikiem, bo jednak udało się Ciebie podnieść spokojnie. Dokładnie. Nikt mnie nie przeszkolił, a wiemy, ciągnik jest nowością tak naprawdę. Także to wszystko jest bardzo fajnie, ergonomicznie rozmieszczone. Dokładnie tak. I o to chodzi, żebyśmy mogli gospodarować na czymś i czymś, co daje efekt pracy po pierwsze. Jest, wpisuje się w trendy, jest eko, a tu już teraz jest zestaw pełni ekologiczny. Tak, jak najbardziej. I koniecznie oglądajcie, bo czuję, że te pielniki to będzie bardzo ciekawy temat. To będzie na czasie. Michał, dziękuję za podwieskę, bo to było bardzo wygodne. Nie ma sprawy. I spotykamy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć, na razie.